当您需要帮助时，请联系乘务员。Please contact flight attendants when you need help. Witajcie kochani ponownie na kanale Bizonek TV. Dzisiaj wprawdzie miałem wrzucić coś zupełnie innego, ale z uwagi na to, że mamy nowy mod ciekawy do naszego symulatora, dokładnie w zeszłym tygodniu wyszedł samolocik PZL AN-28. Samolot produkowany w Polsce w Mielcu od lat 80. Samolot pasażersko-towarowy mogący pomieścić do kilkunastu pasażerów lub 2 tony ładunku. Później w latach 90. został zamieniono rosyjskie silniki na kanadyjskie silniki Pratt Whitney i stworzono wersję N28 Skytra, która w zasadzie jest chyba produkowana do dziś. Mod ten jest tak naprawdę portem z FSX-a, ale jest naprawdę ciekawie zrobiony, ma pełną także dokumentację, więc tutaj dziękujemy autorowi za tą wstawkę. Mod można ściągnąć ze strony internetowej flightsim.to, zresztą był tam ostatnio reklamowany nawet na stronie głównej. A ja zapraszam do testu tego modelu. Witam w moim komputerze. Pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście pozyskać nasz modem. Wchodzimy w internet, a dokładnie na znaną nam stronę flightsim.to. I tutaj już na samym wstępie, w jakby tych reklamówkach z najnowszych rzeczy, mamy informację, że PZL AN-28 wydany. Klikamy w ten środeczek i tu mamy przedstawienie tego właśnie samolotu. Jest także, jak widać, wersja w języku polskim. Jest to wprawdzie tylko port over z FSX-a, ale zrobiony przez osobę, która wcześniej projektowała ten właśnie samolot dla FSX. Aby go ściągnąć, klikamy tutaj we Freeware Mode i przechodzimy bezpośrednio do strony pobierania. Jak widzimy, już ponad 3000 osób wypróbowało ten samolocik. Więc ściągamy go, aby móc go przetestować. Plik główny, hop siup. Chwilę jak zawsze trzeba zaczekać, jeżeli nie mamy płatnej jakiejś tam subskrypcji. I oczywiście pobieramy. Rozpakowujemy jak zwykle do folderu Community. Kiedy mamy już jakby rozpakowany do Community, warto tam wejść. Ja sobie wejdę na dysk E, bo ja mam akurat Community podlinkowane i w waszym Community będziecie mieli coś takiego jak PZL AN-28 po rozpakowaniu. Wchodzimy tutaj i wchodzimy w dokumentację. To jest bardzo, bardzo ważne dla tego samolotu. W zasadzie, jeżeli tego nie przeczytacie, to ciężko Wam będzie cokolwiek w tym samolocie uruchomić. Zaraz powiem dlaczego. Tutaj mamy oczywiście bardzo ładną instrukcję w języku angielskim i jest ona tylko w języku angielskim. Mamy opis samolotu, mamy dostępne rzeczy z nim związane, lista modeli i malowań, ale najważniejszą rzeczą, tak naprawdę one się zaczynają mniej więcej w tym miejscu. Ten samolot nie ma klikalnego kokpitu, to znaczy tam wszystko działa w tym kokpicie w miarę, powiedzmy, większość rzeczy, ale potrzeba mieć zbindowane klawisze do większości systemów, ponieważ nie da się ich klikać za pomocą myszki. Wyjątkiem jest nawigacja, która jest całkowicie klikalna i to dość, powiem szczerze, ułatwia tutaj sprawę. Tutaj właśnie się dowiemy, że aby startować, latać tym samolotem, musisz sobie zbindować klawisze dla silników, autopilota, nawigacji i różnych systemów. Z wyjątkiem w zasadzie nawigacji elektronicznej,
która ułatwia nam proste klikanie w autopilota, nawigację, klucz, znaczy transporter i tak dalej. Więc tego bindować w zasadzie nie musimy. Tutaj dodatkowo jest też informacja, że ten dodatek wymaga mocnego trymowania, więc jeżeli nie masz go na własnym joysticku, to może nie być odpowiedni ten dodatek dla Ciebie. W ogóle jest tu też napisane, że on nie jest odpowiedni dla osób, które latają tylko na myszce i klawiaturze. I dalej mamy opis poszczególnych elementów kokpitu. Jest to ważne, aby sobie spisać te, które nam będą potrzebne, do których będziemy musieli mieć przypisane klawisze na klawiaturze bądź na urządzeniach zewnętrznych, jak właśnie różnego typu sterownice, czy oczywiście przepustnice i tak dalej. Co będzie ważne? To na pewno ustawienie sobie zewnętrznie klap, ustawienie sobie, tutaj może już nic, ustawienie sobie podgrzewania pitotów, ustawienie sobie spraw związanych z autopilotem może nie, ale na pewno świateł, ustawienie spraw związanych z włączaniem silników, a także pompami paliwowymi i transferem paliwa oraz ustawienie sobie elektrycznego panelu. To jest i panelu anty-ice i świateł. Te rzeczy musimy sobie po prostu zbindować już w samym symulatorze, bo inaczej nie będziemy mogli obsługiwać tego samolotu, ponieważ te rzeczy w kokpicie są nieklikalne. Klikalny jest jedynie ta nawigacja dotykowa i na niej możemy ustawić sobie autopilota, ustawić sobie transporter, ustawić sobie nawigację, ustawić sobie kanały komunikacyjne, więc tu jest pewne ułatwienie. Na następnej stronie mamy właśnie te rzeczy na overheadzie, ale tego w zasadzie nie musimy robić ze względu na to, że jak będziemy sobie to ustawiać na tej elektronicznej nawigacji, to nie musimy bindować klawiszy do wszystkich tych rzeczy. Tu macie ADF, wiadomo, NAVCOM i tak dalej, transporter. Kolejną ważną rzeczą jest panel informacyjny w postaci wyświetlających się napisów. Są one w języku rosyjskim, ponieważ samolot tu był eksportowany w większości do Związku Radzieckiego. Więc na następnej stronie macie opis po angielsku, co oznaczają poszczególne napisy. Możecie to sobie na przykład wydrukować. Więc jak już mówiłem, jeżeli sobie nie poustawiacie tego, nie zbindujecie, najlepiej wziąć sobie albo to wydrukować, to może będzie za dużo atramentu, ale można sobie to spisać, żeby wiedzieć, co poustawiać, bo inaczej później jakby jest po zabawie. Dobra, to teraz przejdziemy już bezpośrednio do symulatora i zobaczymy, jak samolocik prezentuje się w symulacji. Jesteśmy już w symulatorze. Pierwsze, co musimy sprawdzić, czy mamy nasz samolocik na liście. Wchodzimy w mój hangar, zmień statek powietrzny i wyszukujemy tutaj sobie. Oczywiście można szukać po nazwie. Ja mam 67 maszyn, ale to myślę, że zaraz go tutaj dopadniemy, o ile on się w ogóle poprawnie nam gdzieś tutaj wgrał. Nie mam szczęścia, póki co jest. PZL-AN 28. Wybieramy go. Możemy go obejrzeć już w naszym hangarze. Jak widać, no model nie jest najszczęśliwszy, jeżeli chodzi o jakość tekstur. No, z tym będzie trzeba żyć. Wybierzmy sobie, to był gdzieś ten polski. Jestem pewien, czy to ten. Tutaj jest polski, bo widzę po szachownicy. Marynarka wojenna RP. Dobra, może zostać. Samolocik już na pewno mamy. W symulatorze on się prezentuje nieco lepiej niż tutaj w tym hangarze. Spokojnie, chociaż oczywiście jakość tekstur nie jest najlepsza. Kolejną rzecz, którą musimy zrobić, to jest to nieszczęsne bindowanie klawiszy. Ja dokładnie nie będę tego pokazywał, ale pokażę Wam,
mniej więcej jak to należy zrobić. Opcje sterowania i tu mamy nasze urządzenia. Klawiatura, mysz, ja mam jeszcze dodatkowy kontroler i to nie jest pad z Xboxa, ale tak go wykrywa. Mam przepustnicę i mam gdzieś tam jakieś urządzenie sterujące też z dużą ilością klawiszy. To nie chodzi o to, żeby się chwalić lub coś. Chodzi o to, że niektórzy oczywiście mają tego tu dużo więcej, jak mają jakiś tam taki sensowny, lepszy HomeKit. I za pomocą dowolnego z tych urządzeń możemy sobie dowolnie blindować w zasadzie klawisze. Jeżeli nie mamy takich urządzeń lub nie mamy zbyt wielu tych klawiszy na urządzeniach, możemy oczywiście także skorzystać z samej klawiatury. Jak najłatwiej? Najłatwiej wyszukać sobie według nazwy daną rzecz. Zostawiamy nie tylko te przypisane, chociaż rzeczywiście można je sobie sprawdzić, na przykład radiostacja, tak? I sobie na przykład spisać. Przyrządy i systemy, paliwo, przyrządy pokładowe, elektryka. Większość rzeczy tu już będzie w jakiś sposób zrobione. Trzeba sobie po prostu zrobić tego listę, a jeżeli czegoś nie będzie, to możemy to wyszukać według nazwy. Dajmy na wszystkie, wtedy nie będzie problemu, czy coś jeszcze czegoś nie ma i na przykład, nie wiem, rurki Pitota. Nie wiem, czy to tak będzie. Tak. No i mamy już od razu przełącz ogrzewanie rurki Pitota, Shift plus H. Ogrzewanie rurki włączone. Można sobie na kilka sposobów ustawić. I w ten sposób możecie sobie zbindować wszystkie w zasadzie systemy tego samolotu. Co jest bardzo przy nim akurat ważne, ponieważ tutaj, jak już wcześniej mówiłem, klikalności w kokpicie wielkiej nie uświadczymy. To co? Czas się przelecieć. Witam kochani na Haiti. Jesteśmy na wyspach na Oceanii. Jest godzina gdzieś 2:30 czasu lokalnego, około 14:30. U nas w Polsce jest już gdzieś prawie 3:30 w nocy. Pewnie się dziwicie, że tak późno nagrywam, ale akurat widzicie, w tygodniu nie było za dużo czasu, a ten mod to są świeże bułeczki, więc chciałem go zaprezentować. A nie lubię latać po prostu, nie lubię zmieniać godzin, lubię latać w czasie rzeczywistym. Przejdźmy więc może do kokpitu. Jak widać zresztą ten samolocik, tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę, wygląda chyba dużo lepiej niż gdzieś tam w hangarze, aczkolwiek wiadomo, te rozdzielczości to już nie jest to, ale przy moich ustawieniach na średnie detale, co tu się jak widać rozmazuje, ten samolot nie wygląda tak najgorzej. No ale to tylko taka prywatna dygresja. Jesteśmy już w kokpicie. Prosta sprawa, jak już mówiłem, ten samolot absolutnie nie ma klikalnego kokpitu, z wyjątkiem nawigacji, ale to trzeba sobie ustawić już. Ładują mi się jeszcze samoloty, bo mam ustawiony trafik z Air Traffic Control. Lotniska tu są porobione właśnie chyba z dodatku Oceania, z tego co pamiętam. My możemy włączyć już baterię. Oczywiście nie da się tego zrobić ręcznie, bateria jest bodajże gdzieś tutaj, ale Alt B i jak widzimy uruchomiły się obie baterie. I tak niestety będziemy musieli się bawić, bo tutaj praktycznie klikalna jest tylko nawigacja. Ale większość urządzeń na pokładzie tego samolotu normalnie działa. Tutaj w nawigacji także możemy wiele rzeczy sobie poustawiać. Większość wskaźników działa poprawnie, o tyle o ile. Dobrze mieć zbindowane oczywiście przyciski. Ja mam bodajże nawigację, elektrykę, uruchamianie silników mam tylko na razie na Ctrl E, bo nie chciało mi się wstawiać tych wszystkich pomp paliwowych, iskrowników i tak dalej. Za dużo by to było dzisiaj roboty. Tu mam zbindowane też pitoty, no i takie najważniejsze rzeczy. Posiadam także trochę urządzeń zewnętrznych, więc tutaj zresztą przetestuję, czy to mam już ustawione. Działa.
śmigła, ustawienie śmigła działa. No, mieszanka, ale nie wiem, tu chyba się nie ustawia. Dobra, tego nawet nie wiem, bo widzicie, nie mam żadnej tak naprawdę do tego samolotu także listy kontrolnej, co należy robić w odpowiednich kolejnościach. Informacje odnośnie samolotu są w języku rosyjskim. Ja nawet cyrylicę znam, tylko że też nie jest to w najlepszej rozdzielczości i czasami trudno jest to rozczytać, a nie wszystko także rozumiem. Ale dobra, tutaj mamy informacje odnośnie silników. Silniki są na razie wyłączone. Reszta wiadomo, wysokościomierz, prędkościomierz bodajże. Tutaj mamy wariometr, kompas i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ciśnienie, RPM-y i tego typu rzeczy. Bodajże paliwo jest tutaj, a tutaj informacje właśnie dotyczące pomp, silnika i tak dalej. Ale tutaj mówię, tego nie bindowałem sobie, bo za bardzo po prostu nie wiem nawet jakie systemy to powinny działać. Autopilota zbindowałem sobie w miarę, zaraz zobaczymy, czy to będzie działać. Tak samo lampki i anty-ice. Dobra, mamy ustawione już to. Poprosimy o zasilanie zewnętrzne. Nie będę tutaj za bardzo z GXIS-em kombinował. Ja go trochę skonfigurowałem tak na szybko, więc takie podstawowe rzeczy działają. Nawet działa, powiem Wam, boarding, ale boardingu nie będę robił, bo oni tu będą te bagaże pakować przez pół godziny. Ja nie będę się w to bawił, ale próbowałem i da się to skonfigurować. Łopki wchodzą do samolotu, przynajmniej tyle. Zobaczymy, jak to wygląda z zewnątrz. Podjeżdża nam oczywiście zasilanie zewnętrzne. Na ile to działa, tego nie wiem, ale działa chyba, bo raz przed włączeniem baterii poprosiłem o zasilanie zewnętrzne i się włączyły systemy, więc chyba to działa. To ładne samolociki widać na zewnątrz, ale to akurat normalne. No, co możemy tu jeszcze ustawić? No, nie za wiele, powiem szczerze, ponieważ biorąc pod uwagę, że większość rzeczy jest tak, mogę sobie ustawić, no, powinniśmy przede wszystkim radio. Radia nie konfigurowałem, a nie mam zewnętrznego radia, dlatego będę korzystał normalnie z tego wbudowanego. Ustawię sobie na przykład ATIS, zaraz odsłuchamy ATIS. A tutaj widzimy także, a więc ustawmy sobie, kochani, ten ATIS, sprawdzimy pogodę. Będzie to wiadomo ustawiać w automacie. Nazywa się pogoda. Najważniejsze będzie ciśnienie oczywiście. Wysoka temperatura. Jak to w tym rejonie świata. Mamy 30,05 i lądowanie i starty zrobi 17. Tak, dobra. Może to z powrotem na pozwolenie. Ustawiamy sobie barę oczywiście tak, że naciskając klawisz na klawiaturze, czyli B. Jak widzimy, ciśnienie się ustawia. No nie mogę tego w jakiś sposób sprawdzić, czy to jest dobrze. Mógłbym elewację lotniska zobaczyć, ale już nie będę się wygłupiał. Poprosimy oczywiście także na zgodę IFR. Kona clearance delivery Bizon of Tango 2301 IFR to Maui ready to copy. Bizon Tango 2301 is cleared to Maui Airport as filed. Takeoff runway 17 climb and maintain 12,000 feet. Skąd możemy sobie ustawić oczywiście Departure tutaj. frequency is 118.45 Ja squawk wiem, czemu 5133. ustawiłem IFR lot, ale to już mniejsza o to. Jest na bar, jest on. Enter.
Powtórz. Bizon Tango 2301 cleared to Maui O, w Airport as porządku, mam filed. się wznieść na 12 Takeoff tysięcy runway stóp. 17 climb and maintain 12,000 feet. To na Departure szczęście on mam 118 ustawiony decimal na... 45 squawk 51 tree To tree. jest właśnie autopilot i tu trzeba sobie Bizon poustawiać to. Tango Ja 2301 mam readback is na correct. swojej przypustnicy Contact Soundtracka ground ustawione. on 121.9 Ustawiony when taki ready to życzę taxi. wysokość, więc sobie mogę ustawić tutaj i to działa. To działa, kochani, ustawię sobie na 12 tysięcy, tak jak nakazywali. W sumie mogę sobie zrobić to jednak zwykły. Już sobie ustawię tą, lekko wysunę przepustnicę. Ustawię sobie na max śmigła. Tu mamy paliwo, tutaj nic nie mamy, a tutaj mamy 4 jednostki, cokolwiek by to miało znaczyć. Więc to mamy ustawione. Boardingu, jak mówię, nie będę robił, włączę jeszcze od razu alternatory, na wszelki wypadek. Czy one się powinny same włączyć? Chyba tutaj są. Ok, są włączone. Na razie klapnie, te klapy się i tak ustawią, ale chyba przy uruchamianiu. No nic mi tu już na myśl w tym samolocie nie przychodzi ze względu na... A, jeszcze tu autopilot, a nie wiem, czy to jeszcze będzie działać, żeby na nawigację był ustawiony. Jest na nav, potem jeszcze ID się wyłączy, chociaż to akurat nie działa podświetlanie tego ID. Dobra, czy coś jeszcze? No nie wiem. Jak odladzanie nie będzie i tak potrzebne przy 28 stopniach, wiadomo. Co do świateł, możemy włączyć sobie od razu Alt plus J, czyli światła kołowania. To nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. No, coś tam widać. To z tymi światłami to też jest trochę popieprzone i za wiele. Jeszcze nawigacyjne to będą Alt plus N. I włączają się takie maluszki, tutaj ledwo to widać. Tutaj i tutaj na tych zielonych tych. Poproszę zaraz o wypychanie, zmienię sobie także ustawienie dźwięku, bo ten samolot jest bardzo, bardzo głośny, więc jak włączę silniki, kochani... O kurde, ktoś tu pojechał z tego małego lotniska z Boeingiem 747-800, fajnie. Tam też ktoś leci, ale jak mówię, te silniki są bardzo głośne, więc tutaj będę musiał zrobić małą pauzę, małe cięcie i przestawić sobie po prostu, wyciszyć dźwięk z zewnątrz, ponieważ tutaj nie będzie mnie po prostu słychać. Zaraz będziemy wypychać. Ja troszkę zmniejszyłem ustawienie nagrywania otoczenia, bo zaraz będziemy włączać silniki. Pani jeszcze tu pracuje, ale zaraz jedziemy na 17, więc dam tył w prawo. Hamulce także zbindowane u mnie na kropce. I teraz możemy uruchomić silniki. I teraz dajemy, potwierdzamy, że
nasz samolocik ma poprawnie uruchomione silniki. Teraz będą nas odłączać. Osiedliśmy. Dobra, przechodzimy sobie spokojnie, kochani, do kokpitu. Jesteśmy aktualnie w kokpicie. Tych silników to możesz tak bardzo nie słychać jak naprawdę, bo są mocno wyciszone dźwięki otoczenia, ale uwierzcie mi, że drze się to niewiarygodnie. Mamy tu 3 informacje. Oczywiście załączony hamulec bezpieczeństwa postojowy, pitoty i nie włączone jeszcze chyba ID. Dobra. Pitoty ustawiamy tutaj, nie da się tego zrobić ręcznie. Klasyczny skrót to jest Shift H. No i gra. Już ta informacja nam zniknęła, a to się ustawia bodajże Alt Y. Tylko że tu się i tak nie pojawi, więc zobaczymy Alt Y i widzicie, zgasło, został nam tylko hamulec postojowy. Dobra, kołujemy. Wyłączamy hamulec postojowy i będziemy kołowali. Poprosimy jeszcze o kołowanie. Calling ground Bizan Tango 2301 with Sierra ready to taxi IFR. Bizan Tango 2301 taxi to and hold short of runway 17 via taxiway Bravo November Alpha. Contact tower on 120 decimal tree when ready. Taxi to and hold short runway 17 via taxiway Bravo November Alpha Bizan Tango 2301. Dostaliśmy zgodę na kołowanie i spróbujemy włączyć teraz hamulec bezpieczeństwa. Zobaczymy, jakiego tu ma kopa. Bo tego też nie wiem. Wyłączam hamulec postojowy oczywiście. Muszę sobie tu rudery ściągnąć. Ok, są. O, dość ostro jedzie, dam na idle. Dalej dość ostro. Trochę mi tu świrują stery, ale to się nie przejmujcie, to mam rozregulowane. To nie będzie jakiś wielki problem. Same hamulce działają. Co do akurat ruderów, to też chyba w miarę. Bez przesadyzmu, wiadomo, ale jakoś ten samolot się porusza. No i za chwilę dojedziemy do linii kołowania, zatrzymania. Jesteśmy już na linii zatrzymania. Ja nie wiem, czy dzisiaj mówiłem, ale lecimy na wyspę Maui. To jest wyspa oddalona o kilkadziesiąt mil, a sam lot nie będzie trwał więcej niż 20 minut. Znaczy, podobno, bo lecę tym samolotem pierwszy raz i nie wiem, czy nawet wystartuję. Jak widać, wiatr dmucha nam już żagle. Oczywiście żartuję, to mój rozregulowany joystick. Tu nam pika oczywiście znowu hamulec postojowy, ale co musimy na pewno zrobić? Ustawić klapki. Tu mamy klapy. Według dokumentacji chyba do startu wystarczy ten pierwszy poziom kilkunastu stopni.
Czego jeszcze nie ustawiłem? Wyłączam taxi, to będzie skrót. No niestety z tymi skrótami to tak będzie. Alt plus J. Włączam światła startowe, Ctrl L. Światło lądowania oczywiście. Stroby, chociaż nie wiem, czy one tu działają, raczej chyba nie. Włączę co się da. To mamy ustawione, klapy są ustawione, jeszcze sprawdzimy barometr i poprosimy o trochę się zmieniło. Poprosimy, chyba tu pitoty są, chyba wszystko z takich najważniejszych systemów jest. A, wyskoczyło nam tu jakieś ostrzeżenie, ale już naprawdę nie będę tego sprawdzał. Jedziemy, kochani. Raz kozie śmierć. Poprośmy jeszcze o zgodę na start. Kona Tower Bizant Tango 2. Zwiększam powoli moc. Ja nie wiem nawet jakie to są prędkości, wiecie, V1, VR i tak dalej. Ale spróbujemy się nie zabić. Pasa nam na pewno wystarczy. Ło! Już nas odrywa. Nie wiem, czy nie za szybko. Ło! Dobra, już pojadę tak, bo... Ojej! Trzeba go wytrymować. Dobra. Żyjemy. Bizant Tango 2301, contact Honolulu Wow. departure on 118.45. Poszedł ostro dziobem do góry. 118.45. Zakręcam w prawo. 2301. Honolulu departure Znowu wyskoczyło jakieś ostrzeżenie. 800 feet, climbing 12,000 feet. Znikło. Trochę zmniejszę. Trochę zmniejszyć siłę. Ciąg trochę zmniejszyłem tak, że ale jaja, już nam pokazują ILS-a, no bez sensu troszeczkę. 118.7 Bizant Tango 2301. Jak ja tu się staram nie zabić. Maui Tower Bizant Tango 23073 miles south inbound ILS Yankee Runway. 73 mile jednak tam jest, to kawałek. Jezu, trymuj go bardziej. 2500 stóp, jeszcze żyjemy. Próbujemy wrócić na kurs. To approach Bizant Tango 2301. Za cholerę ten samolot nie chce. Muszę go jeszcze bardziej wytrymować. Dobrze, że nam na joysticku trymowanie to jakoś daje radę. Bo faktycznie, gdyby ktoś grał tylko na klawiaturze, to umarł w butach. Ponad 3000 stóp. Powoli, kochani, będę się do autopilota chyba wysyłał gromadę uśmiechów i zaraz spróbuję go włączyć. Dobra, teraz małe cięcie. Dobra, kochani, przeszedłem w tryb autopilota. Sprawdzimy, jak to będzie działać. Tutaj mamy kurs. Samolot wznosi się. Mamy ustawione 12 000. Zobaczymy, czy on na tych 12 000 się zatrzyma i czy zaraz skręci w linię kursu. Jak tam to wygląda na zewnątrz?
Przyzwoicie. Zobaczymy, jak wejdzie, czy wejdzie w zakręt. Teraz przy trybie autopilota wyłączyłem sobie te rozregulowane osie, dlatego teraz nie latają te. Ok, dajemy radę, skręca w lewo, wchodzi na kurs, za chwilę osiągniemy 6,5 tysiąca stóp. A nie schowałem klap, kochani, patrzcie. I nie żeby chciały się schować. No trudno. Nie wiem dlaczego. O, teraz mi się udało. Dobra nasza, bo trochę przyspieszymy. Coś musiałem przypadkiem przestawić w ustawieniach, jak wyłączałem osie. Maui Tower, friendly 739er at runway 2 ready for departure to the west. Friendly 739er. Tu dalej nam się coś świeci. 0.04 wind 018 at One Tree. West departure approved. Zobaczymy, wyłączmy już może światła też lądowania. Stroby. To niewiele tu zmienia wprawdzie, ale z przyzwyczajenia powyłączam pewne rzeczy. 8100 stóp. Maui Tower southwest 142 ready for IFR departure runway 2. Southwest 142 hold short runway 2. Przekroczyliśmy już 10 tysięcy stóp. Światła lądowania już są wyłączone, więc tu nie ma co się martwić. Zresztą widzicie przed nami tą wielką górę, to już właśnie jest Maui. Maui, na które lecimy. Przelecimy sobie spokojnie nad tą górką i będziemy podchodzić do lotniska. Zbliżamy się do 12 tysięcy stóp. Friendly 739er, did you hear my last transmission? Widzimy, Alt się ustawił, czyli będzie utrzymanie wysokości, jest utrzymanie kursu. Zostało nam tu parę minut, ja myślę 18 minut do celu, więc nie będę Was tu męczył. Spokojnie przejdziemy już do momentu, kiedy będziemy zbliżać się do... Wyłączyłem już, kochani, autopilota, bo nie umiałem za Chiny święte ustawić tutaj procedur dla tej nawigacji. Nie wiem, czy w ogóle się da. Więc poprosiłem jednak o zmianę na lot
z widocznością i będę podchodził. Teraz zniżam powoli, będę podchodził zaraz, no może nie zaraz, ale za jakąś chwilkę do lotniska w Maui na pas numer 2. O ile uda mi się oczywiście po drodze nie zabić, co nie byłoby takie szczególnie dziwne. W tej chwili na spokojnie mam praktycznie ustawiony w idle. Zmniejszam wysokość i kieruję się zgodnie z mapą, bo ja tu mam, jak część z Was wie, na osobnym monitorze mam zawsze mapy uruchomione, więc tutaj jakby nie ma problemu. Dostałem zgodę na podejście VFR na pas numer 2. Więc spróbujemy zaraz. Dobra, to jest jeszcze kawałek drogi. To może małe cięcie, żeby... Kochani, podchodzę do lądowania właśnie. Dostałem zgodę na lądowanie na pasie numer 2. Jak już wcześniej mówiłem, będę jednak lądował VFR. Na razie mam klapy ustawione gdzieś chyba na 30 stopni. Spróbujemy się nie zabić. Próbuję to kontrolować. Ciąg. Podwozie tu jest w automacie cały czas wysunięte, więc muszę bardziej skręcić. Jeszcze trochę opaść. Nie wiem, czy mi wystarczy. O, już widzę, trochę jestem za wysoko. Zmniejszę ciąg do zera praktycznie. Klapy na full. Klapy na full. Prędkość spada. Trymowanie. Trochę trzeba dodać, żeby się nie rozwalić przed pasem. Przepraszam, jak troszkę gdzieś tam przycina. Sobie nawet nie wiem, z jaką prędkością tu powinienem lądować. No ale to nic. Pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Ważne, żeby wylądować szczęśliwie. Widzę, że tu parę osób jest na płycie też. Przynajmniej blisko. Muszę trochę chyba dodać ciągu, żebyśmy się nie rozbili przed... Oczywiście 500 to takich odgłosów ten samolot oryginalny nie miał. To są odgłosy dodane z innych maszyn. Zwiększam ciąg, bo zaczyna mnie... Nie wierzę. No i jak widać, nie bardzo się udało. Rozbiłem się przy podejściu do pasa, ale jak to się mówią, pierwsze koty za płoty. Błąd pilota, może też troszeczkę pora zawiniła i zmęczenie. Jeśli chodzi o sam samolocik, sprawuje się całkiem nieźle. No jego głównym minusem jest oczywiście to, że nie można klikać niczego w kokpicie z wyjątkiem nawigacji. Da się jednak to załatwić bindowaniem różnego rodzaju przycisków. A jego głównym chyba plusem jest to, że działa, lata, jest w miarę latalny. No i można polatać sobie samolotem produkowanym w Polsce i to za zupełną darmożkę. Dla mnie jeszcze oczywiście tego samolotu nie przetestowałem tak dogłębnie, będę musiał się jeszcze tym zająć, ale jest to taka solidna czwóreczka. Dziękujemy autorowi za poświęcony czas, bo wiem, że przeróbka trwała około miesiąca.
No i mamy nadzieję, że będą także w przyszłości jakieś udoskonalenia tej maszyny. A jeżeli tak się stanie, to oczywiście dowiecie się o tym pierwsi z kanału Kapitan Bizonek TV. Zapraszam na kolejne filmy, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.